Siemano widzowie, no to teraz mam dla was petardę roku, naprawdę. Będziemy sprawdzali, który rząd jest potężniejszy. Czy komuna, czy republikanie, czyli tak zwana demokracja. A może królestwa, typu monarchie, co było lepsze? Czy może faszystowska Polska? O, to jest ciekawe. Mamy to na całym świecie, jest to modyfikacja, oczywiście znajdziecie w opisie. I zobaczymy, który kraj, z tych ważniejszych oczywiście. Spojrzymy same ważniejsze, czas będzie pędził, wojen będzie setki, przyjrzymy się na najważniejsze, bo jestem ciekawy na przykład, kto wygra w Ameryce, czy będą to Stany Joe Bidena, czy Stany Joe Bidena, czy Stany komunistyczne Joe Bidena, a może Stany faszystowskie Joe Bidena. Kto wie? Zobaczymy. Joe Biden będzie walczył kontra Joe Bideny. Widzimy, że cesarstwo Brazylii jest rozbijane przez Brazylię faszystowską. Dobrze widzieć to. I faszyści, komuniści i faszyści są więksi. Mamy bitwę tutaj Kanady z amerykańskim imperium. Ciekawe. Trzecia Rzesza zjadła część Danii. No Trzecia Rzesza się powiększyła troszeczkę. Niemcy walczą z Republiką Zjednoczonych Prowincji. To też ciekawie wygląda. Najciekawsze chyba jest to, że amerykańskie imperium przegrało wojnę z Kanadą. Niemiecka Republika Demokratyczna też się powiększa. Francuska w ogóle i Polska tak samo tutaj faszystowska. Jest dużo tych wojen, ale dalej nie ma wojen między sobą, takich prawidłowych. A może się myliłem? Coś tu jednak jest, coś tu się jednak klepie. O, końcówki. Francja w ogóle też zamiast bić się między sobą, to zjada wszystko naokoło, z tego co widzę. Polska to samo robi. O, Rosja wciąga Imperium Rosyjskie, dobrze widzę? No, tutaj była walka z częścią Białorusi jednej. Cesarstwo niemieckie walczy z niemiecką Republiką Demokratyczną. I z tego co tu widzimy, to ta Republika Demokratyczna przegrywa tą wojnę, więc stanie się cesarstwem niemieckim. Okej, czyli 3 takie większe są części. W Polsce mniej więcej równo, trochę jedna tak wyprzedza o kawałek, ale myślę, że jest równo. Z tego co widzę, Włochy komunistyczne zostały już zjedzone, została faszystowska monarchia. Okej. O, i mamy tutaj konflikt gruziński. Ciekawe. Trzecia Rzesza wchłonęła republikanów. Dobrze poszło im, ale chyba dostała właśnie koalicyjną. Tak, to jest koalicyjna, biedna Trzecia Rzesza. I przywrócił się stan poprzedni. Ukraiński USRR zostaje rozebrane przez Rosję. Chyba że przegra. Nie no, zostało zjedzone. O, tu się zrobiło ciekawie. Królestwo Francji chce walczyć z Francjawiczy. Tu była chyba komunistyczna, ale przestała być komunistyczna. Republikanie go zmienili. Monarchia się bije. No ale Francjawici przegrała tę walkę. Faszystowska Francja przegrała. Stany Zjednoczone robią podbój Kanady. Szybko poszło chłopakom. Bije się z Butanami i tak dalej, tymi małymi państwami, no to dobra, wygląda nieźle. Rosje wcale nie planują chyba się podbić, bo z tego co widzę, to zajmują wszystko, co jest inne, mniejsze. Za to amerykańska Unia bije się z Cesarstwem Meksyku i nawet przegrywają to. O, panie, Cesarstwo Meksyku to wygrało. Kanada też przegrała. Potem zobaczymy, kogo na świecie zostało najmniej. Okej, Francja republikańska ma już połowę Francji, zjadła komunistyczną, republikanów jest sporo republikanów jest. Polski zostały polskie, dalej tak samo stały, teraz zaczęły mniejsze wojny, ale jak widać to Polska faszystowska ma się z tego tytułu najlepiej. Francja zaatakowała Czarnogórę, nie, to Włochy zaatakowały i po prostu pomagają tutaj. Francja zaatakowała Wielką Brytanię i zajęła częściowo tereny, włącznie z Londynem. Londres się teraz nazywa. No Zjednoczone Królestwo Włoch przegrało z Królestwem Francuskim i teraz zostało dobrze zmniejszone. O, tu się biją panowie. Jest to Chińska Republika Ludowa i Korea Północna. I tu są jakieś pomoce. Jak to będzie wyglądało? No i Chińska Republika Ludowa, republikańska wciągnęła połowę Korei. Trzecia Rzesza ponownie wciapnęła sobie i zjadła do końca Niemca jednego. Zostały 2 państwa niemieckie, czyli Trzecia Rzesza i monarchia. Czy Wilhelm, czy Adolfus Hitlerus? Mamy Rosję kontra Łotwę i Rosja i Imperium Rosyjskie pomagają. Jak to wygląda? Sojusznikami są poważnie? Francja zjadła jedną Wielką Brytanię. Tutaj Francja druga zjadła Cesarstwo Niemieckie. Mamy wojnę 2 Francji. I się zakończyła szybko, bo to była wojna o Luksemburg tylko. Jest walka. Francja przegrywała i wygrała w końcu. Zajęła praktycznie wszystkie tereny, które musiała zająć. Została Belgia. Panie, co tu się z Hiszpanami stało? Czemu Królestwo Francji sobie tak dobrze radzi? Ukraińskie państwa walczyły chwilowo z Rosją, ale ta Rosja ich wciągnęła po prostu, zjadła. Komunistyczna część Polski przestała istnieć. Została faszystowska i republikańska.
faszystowska, no i monarchistyczna, ale ta część została zjedzona przez III Rzeszę. Niemiecka Republika Demokratyczna wróciła na istnienie do mapy. Francja, jak widzę, dalej wbiega w głąb Wielkiej Brytanii. Stany Zjednoczone zdominowały Kanadę, całą Kanadę. Są różne Stany Zjednoczone. Zobaczymy, kto się potem wyłoni z tego. Ciekawy zwrot akcji się wybrał z tego, naprawdę. Myślałem, że będzie inaczej to wyglądało. Jest przelot w końcu. Co to jest za wojna? Jak ona się nazywa? I o co ona jest? Królestwo Francji kontra Niemcy. No, przepanam. I jak to się skończy? Jak to się skończy? Tu widzę, że Królestwo Francji sobie nie poradziło, zostało rozbite. To widać po całości, jak jest przejechane. A może jednak odwrotnie? Coś tu latają, coś tutaj przelatują, biją się. Chyba jednak, tak. Królestwo Francji wygrało z Francją i z Niemcami, zjadło. Koalicyjka wpadła. No i Królestwo Francji zostało zdominowane na kawałek. Niemcy wróciły do istnienia. Dla III Rzeszy to jest plusik w sumie. Naprawdę, to jest plusik. Tak jak myślałem, III Rzesza zajęła jedną część Niemiec, zaraz zajmie drugą część Niemiec i będzie po tokach. Cesarstwo Meksyku przestało istnieć, został sam jeden mały Meksyk, ale amerykańskie imperium staje się jednym z dominantów tego terenu. Kanada jest pod cywilizacją, no ciekawie to wygląda. No ciekawie, muszę powiedzieć. Francja w ogóle wjechała na sam dół, w ogóle Francja jest gigantyczna. O tak, Francja zaczyna jednoczyć całą Francję. Mało zostało, cypelek mały. III Rzesza zdominowała już wszystkie tereny niemieckie, czyli włącznie patrząc, to III Rzesza jest pierwszym krajem, która ukończyła i stała się dominująca. Za to Zjednoczone Włochy dalej rosną i drugie Włochy też rosną. Rosja zjadła Imperium Rosyjskie. Ciekawie w sumie, to jest jakaś Rosja faszystowska. Tego jeszcze nie grali. I został Związek Socjalistycznych Rosji. Polski są dalej 3, Polacy jak zwykle nie kombinują. I Francja zdominowała prawie całe tereny francuskie. To już jest prawie finał. Cały ten kawałek, ten cypelek. Tu coś się stało. Japonia pobiła Rosjan i zabrała im drugą część. Japonia w ogóle zjednoczyła się, tak? Tak, Japonia się zjednoczyła. Republikańska Japonia się zjednoczyła. Są dwie w ogóle republikańskie Japonie. Republikańska Japonia zrobiła dominację. Japonia europejska. Włochy dominują Zjednoczone Królestwo Włoskie. I Włochy powoli też dominują swój teren już. Ciekawe, tylko Polska stoi w miejscu. To przez to chyba, że Polakom zabrali tę cząstkę znowu. No i drugim krajem po tamtych, po III Rzeszy w sumumie, jest Francja. Ona też zdominowała swoje terytoria. Szybko jej poszło w sumie. Naprawdę, szybko jej poszło. Zostały tylko dwie chińskie republiki. Republikańska i republikańska. I dwie takie same. Z tego co widzę, to chyba będzie jedna niedługo. Japonia walczy kontra druga Japonia, czyli to jest już ten finał, gdzie będzie tylko jedna Japonia. I jeszcze nie. Japonia blisko tego. Wojna światowa koalicyjna na III Rzeszę? Może być. III Rzesza? Szybko poszło od III Rzeszy. Czyżby ją całą usunęli z mapy? Czyżby III Rzesza znowu miała powrót do zabawy początków? Czyżby wróciła część Polonii? Tak, wróciła cała Polonia. To bardzo dobrze, bo III Rzesza wróciła do stanu początkowego. A Polska ma teraz szansę. W ogóle dwie faszystowskie Polski powstały. Niemcy teraz zrobiły odwrotnie i teraz republikańskie Niemcy zaczęły zjadać Rzeszę. W sumie Rzesza 2 razy została skoalicjowana i zniszczona. Za to Francja się trzyma tak, jak się trzymała potężnie. I Rosja wchłonęła drugą cząstkę Polski. A Związek Socjalistyczny zjadł sobie tutaj część Kazachstanu chyba? A Stany były w tym samym momencie takie i są. Brazylia się zjednoczyła. Prawie. To cesarstwo zostało tylko. Chiny też zostało mało. Indie to nawet nie mówię, bo w Indiach to macie 3 różne dalej podziałki. Dużo tych podziałek jest. Imperium Osmańskie w ogóle też nic nie robi. Kurde, myślałem, że będzie to solidnie wyglądało. Chińska Republika bije Indię. Z tego co widzimy, Chińska Republika zjadła Indię. Jest gigantyczna. Japonia przegrywa wojnę z kim? Albo wygrywa wojnę. Dobra, może być. III Rzesza właśnie zniknęła z mapy. Zostały Niemcy i Niemcy, które mocniejsze się zjednoczą. Nie zjednoczą się, bo Zjednoczone Królestwo Włoch zjednoczyło częściowo tereny niemieckie. Chińska Republika walczy z Japonią. To też jest ciekawe. I z tego co widzimy, Japonia przegrała tą wojnę. Stany zaatakowały Cesarstwo Meksyku. Tu też coś powracało i jak widzę, Stany Zjednoczone przegrały tą cząstkę wojny, bo to jest jeden ten stan oddzielny, tak? Dobrze widzę. Proszę pana, przegrały, wygrały nawet. A jednak zjadły, a jednak wygrały i drugą cząstkę wojny też wygrały. Powiem wam, że te Stany to są chore. I Polska fizycznie przestaje istnieć praktycznie. Zostaje taka Polska wolna i druga Polska pod butem faszystowska. Szkoda. Rosja dalej pozwala istnieć. Na ten moment mało zmian. Znowu wojna chińsko-japońska. Z tego co widziałem, to się szybko zakończyła. Rosja oczywiście militaryzuje tereny i zajmuje je jak najgłębiej. Związek Socjalistycznych Republik Radziecki
radzieckich upada. Chińczycy zajęli, zamiast Rosjan to Chińczycy dojęli. Okej. Jest koalicja antyrosyjska, dobrze dla nas. Koalicja antyrosyjska, no koniec Rosji. Autentyczny koniec Rosjan, szybko poszło z nimi. Pyk pyk z każdej strony i myk myk, pyk pyk, patrzcie jak pada. Jak go szybko zmierzyli. Oddaj Polskę, oddaj, wypluj Polaka. I on się długo trzyma, naprawdę długo się trzyma. On to nawet odbija, to ma największą limitkę. On to nie powinien tego wygrać, halo. On się naprawdę broni. Ty, Rosja się broni przed koalicją. A to wygrywać zaczęła. Ale tylko na chwilę Manpower pewnie przepaliła i się skończyło. Ale wygrała to koalicyjną. Zatrzymała raczej, wiecie, nie rozpadła się. Pierwszy kraj, który wygrał koalicyjną. Imperium Osmańskie robi w końcu coś i zaczyna istnieć. Amerykańska Unia biła się z Japonią. Amerykańska Unia ma drugą amerykańską pod sobą. Ciekawe, dziwactwo. O, Rosja zaatakowała Chińską Republikę Ludową. Jest to koalicja przeciwko, co? Przeciwko nim? No i niestety jedna chińska padła, druga chińska mocna zostaje dalej. Kinda wojna się zrobiła tutaj niemiecko-francuska, z tego co widzę, to dosyć duża wojna. No i Francja to przegrywa. To ciekawe, Francuz to przegrywa. Nie, zaczął wygrywać jednak. To jest kampania podboju przeciwko Francji, zaczęta przez Niemcy. No i Francuz to zaczyna wygrywać, zaczyna dominować Niemcy. No dobrze to wyglądać zaczęło nawet. To jeszcze mamy Chińska Republika, Kazachstan, to nie, jakieś Afryka to też nie. No i jak? No i niestety Niemcy upadły, ale Polska wróciła do istnienia, do łask. 223 to wcale nie jest taka najsłabsza limitka, wam powiem. Koalicja przeciwko francuska, Boże, cały świat na nią ruczył. Szybko poszło tą Francją. Znowu podział. Jezus Maria, że takie coś może w ogóle wrócić. To jest cały podział kraju na kawałeczki. Rozpętała się. Większy kraj musi być. Ta Rosja została rozbita i wróciła Polska do stanu sprzed, tylko mamy republikan. No dobra, ciekawie wygląda, że Polska wróciła do stanu sprzed upadku, to Polska ma jeszcze szansę się rozwinąć. No, Polska zjadła jedną Polskę. Jest duża Polska i dwie małe Polski. Ta Polska się robi bardzo duża i bardzo agresywna. Jedną Polskę zjadła Szwecja, która się prawie wzmocniła. Nie no, Szwecja już zakończyła. Praktycznie Szwecja zakończyła swój build-up, tak zwany. Imperium Rosyjskie to samo. Polska jedna jest wielka, druga Niemcy będą zjadać pewnie od środka. Dobra widzowie, czas najwyższy spojrzeć na to, jak wygląda populacja. W jakim rządzie. No bo wiecie, który rząd jest najpotężniejszy? Z tego co widzimy, to całą Europę dominuje republika parlamentarna. Podobnie do dzisiejszych czasów, także coś tu się ma na rzeczy, bo no mogli przeżyć, tak? A jednak wszystkich wybito. Jest też monarchia, no podobnie to wygląda, tylko dalej. Co my tutaj mamy innego? Republika parlamentarna posiada 946 milionów populacji, czego największa to jest Brazylia. W monarchii największą macie Hiszpanię, 225 milionów. Faszyzm to jest 122 miliony i jest to w Indonezji, faszyści, a komuna to jest amerykańska Unia i głównie komuna najbardziej sobie radzi tam. Ciekawe, może to jakiś zwrot akcji. Z 122 milionów ludzi. Potem jest republika prezydencka, czyli Rosja, 63 miliony, republika zwykła, republika, monarchia konstytucyjna, no i sama czysta demokracja jest tylko w Chinach. Ciekawie to wyszło, myślałem, że będzie wyglądało to w ogóle inaczej. Jest też Antarktyda, czyli państwo miasto, największe na świecie, 263 miliony populacji. Czy zaskoczyła mnie ta rozgrywka? Tak, ponieważ było ciekawie i zaczęli się rozpadać. Myślałem, że dojdziemy do momentu, że będą same te większe kraje i będą się bić, natomiast są na przykład takie dalej podziałki krajów i one nie chcą się łączyć. Minęło 500 lat. Myślę, że to jest wystarczający moment, żeby podsumować, że komuna, faszyzm do republiki parlamentarnej dzisiaj nie mogą podskoczyć. Po prostu nie mogą. Wynika to z czego? Ciężko powiedzieć. Po prostu tak się gra ułożyła. Cóż, dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnego filmu już niebawem na kanale. Trzymajcie się, cześć i czołem!